Witajcie na kanale Dyny&Dev i tym razem taki koński foodbook, czyli co jedzą nasze konie. Teraz mamy porę śniadania i w pierwszej kolejności biorę im musli. Jest to około takiej jednej miarki. Musli, jest to Nuba Daily Musli. Od Nuby jest ono bezowsowe, bo moje konie nie mogą owsa i będę szczera, mimo że tego owsa to nie posiada, to zapewnia to koniowi odpowiednią dawkę energii, więc to mi pasuje, a widać, że konie również je lubią. A poza tym wygląda pięknie, bo nie posiada melasy, czego również moje konie nie mogą. Tylko posiada tutaj samą tą łuskę z owsa. No nie posiada całego ziarna owsa, tylko samą łuskę. I wygląda po prostu obłędnie. No i taką jedną miareczkę dostają Ceylon i Denver. Później tutaj oczywiście mam Knoblizm. Tam już słychać Denvera, który słyszy, że ja już szykuję im śniadanko. To Denver dostaje jedną całą miarkę, a Ceylon dostaje pół miareczki Knoblizmu. No są to takie miarki. Ja tutaj mam mniej więcej pozaznaczone, ile dany koń tego dostaje. No, Denver jest bardziej podatny na alergię, to on dostaje tego więcej. I na ukąszenia owadów. A Ceylonowi tak przeważnie daje albo tutaj pół tego, albo tutaj troszeczkę ponad pół. No. W następnej kolejności jest makuch z czarnuszki, który dostaje Denver, bo jest to jakby to określić, taki wspomagacz w alergii. Ten makuch z czarnuszki ma za zadanie, żeby koń się po prostu aż tak nie drapał, nie swędziało go to bardzo, żeby ten świąt w postaci alergii nie był aż tak bardzo, no nie doskwierał aż tak bardzo koniu. I ogólnie jest on dla koni, które mają alergie skórne i różnego rodzaju. Także przyznam szczerze, jak na razie stosuję go 5 dni i widzę rezultaty, że jednak Denver się znacznie mniej drapie. Także myślę, że to będzie taki, no że jest to dobry po prostu strzał w dziesiątkę z tym. No i na początku, bo oczywiście go przyzwyczajam do tego, no to daję mu niewielką ilość. Czyli jest to tak na dnie tego, że tak powiem. No i też mu to do paszy daję. Również daję koniom olej lniany oraz biotiderm. Jest to po prostu biotyna dla zwierząt futerkowych, ale no polecona jest mi przez weterynarza Kowala, więc też ją stosuję. Oraz daję koniom łuskę słonecznika. No to za chwilę, bo jeszcze najpierw muszę im dać mieszankę paszową uzupełniającą mineralną z Calveta. Również polecam, u mnie się sprawdza. No i też jest bardzo wydajny. No i też nie jest droga, bo chyba około 15-16 zł za 2 kg, więc wydaje mi się, że spoko cena. No i daję tego tak około takie 2 miareczki. No i to wygląda tak, to jest taki proszek.
No i do mniejszego pudełeczka po również knobelizmie zemię mam wsypany horse mix. Tutaj sobie go opisałam też. Po prostu wykorzystuję to pudełeczko po tym. Bo jak widać z małego przeniosło się na duże i na pewno jeszcze dużo będę kupować ten knobelizm, bo przyznam szczerze, jest to super sprawa. Jeśli chodzi o właśnie lato, muchy, te owady wszystkie, bo znacznie mniej konie są potem gryzione. No i tu daję taką jedną miareczkę właśnie tego horse mixa. No, jak słuchacie, znowu Denver się upomina o śniadanko. No tak, Biotiderm zapomniałam powiedzieć, że ja go daję zamiennie właśnie z Calvetem i z horse mixem. Nie daję ich razem, bo w tym jest w horse mixie również jest biotyna i w Calvecie wydaje mi się, że troszkę biotyny też tam jest, jeśli dobrze patrzyłam na skład. Tak, też tutaj jest biotyna i właśnie temu nie dodaję tej zwykłej biotyny, jeśli daję horse mixa i Calveta, tylko Biotiderm daję wtedy zamiennie z tym. Czyli, że w jeden dzień na przykład daję sam Biotiderm, a w jeden dzień daję horse mixa i Calveta. I tak, teraz będę dawać jeszcze łuskę słonecznika i olej. Oraz również mam tutaj mnóstwo próbek z High Loftu, no bo przyznam szczerze, często zamawiam tam paszę. Teraz tutaj będę dawała słonecznik i olej lniany. No ja się zastanawiam, czy nie dać też im jakieś próbeczki do tego, ale chyba dzisiaj nie. Myślę, że dzisiaj nie będę dawać. Także słonecznika to ja im daję no taką miareczkę. Nie daję im tego dużo, bo dlaczego? W sumie sama nie wiem, ale nie daję im tego za dużo. Po prostu tutaj tyle, bo łuska słonecznika, ona, jeśli dobrze pamiętam, ona ma za zadanie wspierać trawienie. No jest odpowiedzialna chyba tak za trawienie. No jest, żeby właśnie za pracę jelit, tak. No, a ona jak na razie wszystko ma w porządku, więc im daję tak po jednej takiej miareczce. No już, Denio, już. No i teraz jeszcze na sam koniec olej. Przyznam szczerze, ja oleju tak wlewam im mniej więcej na oko. Wcześniej miałam taki kubeczek, żeby to odmierzać, ale gdzieś mi się on zapodział. No i biorę moje mieszadełko. Znaczy mieszadełko. Może, które mi przemieszczę. To. I teraz jeszcze sieczka z Denji. I ja im daję taką jedną miarkę. Również bardzo fajne. Nie zawiera melasy. Czyli tak jak lubię. I tak jak moje konie powinny jeść. No i jest to ta sieczka, którą widzieliście w jednym holu. Hate Use. I przyznam szczerze, bardzo ją lubię. No i jest ona u mnie stałym bywalcem, jeśli chodzi o żywienie koni.
No i teraz próba testu, tak? Konie już widzą jedzonko. Do tyłu, Denver. Cofnij się. Cofnij. Proszę. No jeszcze Ceylon. Tak? Cofnij. 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 Ceylon nazad. Nazad. Ceylon. Nazad. 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 Nazad, bo nie dostaniesz. O, proszę. No i jak widać, konie czekały na wyczekane śniadanko i teraz pałaszują. I Ceylona właśnie muszę tak uczyć, żeby się odsuwał, gdy daje jedzenie, bo on naprawdę bardzo się szarpie do tego. No. A z Denverem nie ma takiego problemu. No. No i tak wygląda śniadanko moich koni. Poza tym w boksach mają zamontowane lizawki solne oraz czystą wodę. Na pastwiskach również mają wiadra z wodą czystą, którą zmieniamy regularnie. A gdy przychodzą na wieczór do boksów, dostają po worku siana. Konie również większość dnia spędzają na pastwiskach, gdzie się po prostu pasą. A Wy? Co podajecie Waszym koniom? Nie zapominajcie o subskrypcji kanału, lajkowaniu i komentowaniu.